dobra, jesteśmy tylko my. Mówię do ciebie spoza systemu, mam mało czasu. W twojej poduszce znajdziesz draże korsarze o smaku kokosowym. Rozkurw tę poduszkę i zeżryj całe opakowanie naraz. Zapadniesz w głęboki sen. Kiedy się obudzisz, oni nie chcą, żebyś wiedział. Znowu będzie 2001 rok. Znowu w MTV będzie leciało Linkin Park i POD. Wszystko będzie jak za starych dobrych czasów. Znowu będzie dzieciństwo. Teleranek w TVP. Nie będzie Szykurskiego. Kasia z 5C. Znowu przyniesie Piccolo na twoje urodziny. Dość. Dobra, tak serio to nie. Poszło? Okej. Witam wszystkich. Brodaty kutarz z tej strony. Najbardziej schorowany... Nie no. Witam wszystkich. Brodarz z tej strony. Najbardziej schorowany internetowy muzyczny nerd. Powinienem was przeprosić, bo film już powinien być w zeszły weekend, no ale niestety rozłożyło mnie. Zjadłem jakieś dziwne draże, które zaproponował mi jakiś typ. Okazało się, że to po prostu był zwykły ćpun, no ale nieważne. Powróciłem, żyję, to najważniejsze w sumie. New Metal. Pragnę ogłosić, że New Metal nie zmarł. Ma się znakomicie. Może oczywiście nie podbija już list przebojów, a raczej chodzi mi o całą scenę new metalową. Tak jak kiedyś Korn, Limp Bizkit, POD i płyty sprzedawały się znakomicie. Dzisiaj można powiedzieć, że ten cały nurt zapadł się pod ziemię, ale to nie znaczy właśnie, że zakończył swój żywot, tak jak grunge chociażby. New Metal ewoluował, zaczął się mieszać z innymi gatunkami. Powstało coś takiego jak New Metalcore, może słyszeliście. Takie zespoły jak Vane FM czy Talach teraz może nie tyle, że są mega popularne, ale faktycznie poszerzają granice New Metalu jeszcze bardziej, właśnie łącząc się z Metalcorem. Dzisiaj opowiem o jednym z nich i o dziwo to nie jest zespół ze Stanów Zjednoczonych, aż New Metal właśnie ze Stanów się wywodzi. Mam na myśli tutaj Bloodywood. Bloodywood, całkiem świeży zespół, bo działający dopiero od 2016 roku, jest z Indii, drodzy Państwo, tak jest z Indii, który łączy New Metal, Metalcore i hinduską oraz bengalską muzykę folkową. Całkiem dobre kombo i całkiem zjadliwe, przyznam. Jak dobre kary. Jak bardzo, bardzo dobre kary. Ich przygoda zaczęła się w 2016 roku, kiedy, przepraszam, tutaj muszę zerknąć na ściągę, Karan Katiyari, młody prawnik, który hobbystycznie po pracy postanowił nagrywać covery utworów z filmów bollywoodzkich. On jako instrumentalista nie miał raczej problemu, żeby stworzyć naprawdę niezły cover, przy czym brakowało mu odpowiedniego wokalisty, aby dopełnić, że tak powiem, projekt. I tutaj zjawia się niejaki Jayanti Batula, facet, który też w zasadzie pracował w korpo, talent manager, tak, istnieje coś takiego, nie wiem, no ja pracuję poza korpo, nie znam się, widocznie jest coś takiego, czyli coś a la łowca nagród, nie, łowca talentów i hobbystycznie facet też sobie tam okazuje się, że muzycznie dziś się tam spełnia poza pracą i bardzo dobrze śpiewa. No i tutaj Karan na jednym właśnie z takich występów właśnie go spotkał, poznał, usłyszał jak śpiewa i uznał, że cholera, to jest właśnie to jest właśnie muzyk, którego potrzebuje. No i panowie bardzo szybko się spiknęli, zaczęli tworzyć covery na YouTubie, przy czym bardzo szybko uznali, że jednak będą coverować utwory popowe i przerabiać je na new metal. I od razu tutaj dodam, że panowie w pełni uznali, że te covery to jest właśnie to, co chcieli robić. Porzucili swoje dobrze płatne posady i w pełni skupili się na swojej działalności internetowej. Mega szacun w ogóle. Jedną z ich pierwszych ofiar był utwór Linkin Park
a mianowicie Heavy. Może ktoś pamięta w 2016 roku, kiedy Linkin Park drastycznie odszedł ze swoich new metalowych i alternatyw metalowych korzeni, postanowił grać elektropop. Bardzo wielu ludzi uznało, że to w ogóle jest zdrada, to jest chała, to jest nuda, co to w ogóle ma być. Dlaczego? Panowie chyba uznali dokładnie to samo, więc postanowili nagrać ten utwór tak, jak powinien brzmieć, czyli dokładnie tak jak z ery Hybrid Theory czy Meteory, czyli powrót do rap metalu. I to był pierwszy taki cover, przez który ludzie zaczęli ich rozpoznawać i mało tego, zyskali pierwsze takie bardzo duże grono fanów. Między innymi też portale takie jak Loudwire, Metal Hammer uznało, że wow, ale to jest zajebiste i nawet Metal Hammer napisał, że właśnie tak ten utwór Linkin Park powinien brzmieć. No i tutaj panowie zachęceni pierwszym takim dużym sukcesem zaczęli działać dalej. Tutaj poszli za ciosem, zaczęli nagrywać kolejne covery, w tym między innymi Despacito, Ricka Astleya, wiecie, ten od Never Give You Up i tak dalej. Gdzieś tutaj może go wkleję albo nie, zobaczę, czy będzie mi się chciało. W każdym bądź razie, wydali swoją pierwszą płytę w 2017 roku, która się nazywa Antipop Volume 1, bo panowie obrali sobie jeden cel: zniszczyć muzykę pop! I udało im się, no poniekąd. W każdym bądź razie po tym albumie nie przestawali działać dalej. W sumie teraz się to trochę powtórzyłem. W każdym bądź razie panowie grali kolejne covery, już byli coraz bardziej rozpoznawalni i nagrali cover jednego z najbardziej memicznych indyjskich utworów, czyli Tunak Tunak Tur. Chyba nie muszę mówić, co to za utwór. Wstawiłbym go tutaj, tylko nie wiem, czy YouTube po prostu nie przywali się o prawa autorskie, ale zobaczę, ewentualnie wkleję. Jeżeli jakimś cudem po prostu tego nie znacie, no to po prostu był strzał w dychę, bo stali się przy okazji jeszcze w cholerę memiczni. W każdym bądź razie, no wiadomo, że nic tak dobrze nie promuje muzyki jak memy. No i można powiedzieć, że to już powoli właśnie już to zaczęło kierować do tego, żeby grać coraz cięższą muzykę. Jakimś cudem po Tunak Tunak. Dołączył za niedługo do nich raper Raul Kerr, który można powiedzieć był trzecim, już ostatnim elementem po prostu tego rdzenia Bloody Wood. No i co? No tutaj w zasadzie od tego momentu już panowie skupili się na pisaniu własnego materiału, który można by opisać w skrócie jako właśnie powrót do 2000-2001, kiedy właśnie new metal był najbardziej popularny, czyli mamy elegancką mieszankę rap metalu, alternatywnego metalu, hip-hopu. Ale tutaj panowie poszli o krok dalej, bo postanowili łączyć to jeszcze z metalcorem, czyli mamy też bardzo charakterystyczne breakdowny. No i jeżeli chodzi o budowę utworów, to w zasadzie nie powiedziałem, jak ta płyta się nazywa. Tak się rozpędziłem z tymi gatunkami i w ogóle jak ta muzyka brzmi. Więc debiut Bloody Wood to Rakshak. Tutaj pozwolę sobie zaprezentować winyl. Tak, widać, mamy tutaj ewidentne odniesienie do kuchni indyjskiej. Tutaj mamy przedstawiony placek naan. Zresztą winyl dokładnie tak samo wygląda. Bardzo apetyczny. Tutaj możemy zobaczyć pod nazwą albumu ewidentne odniesienie do Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, bardzo spoko. Aczkolwiek jeżeli chodzi o brzmienie, to tak raczej za dużo wpływu na Nine Inch Nails nie słyszałem, aczkolwiek tam gdzieś takie delikatne wsparcie elektroniki oczywiście jak najbardziej jest. Z tyłu mamy pięknie tutaj napisane całą listę utworów, które się na tej płycie znajdują. Jak widać klasycznie 10 utworów, całość się mieści w około 50 minut, ale prawdę mówiąc ja nawet nie poczułem, kiedy ten czas w ogóle zleciał. Bardzo fajnie mi się tej płyty słuchało. I tak jak już zacząłem mówić, całość jest obrana w rap metalową otoczkę i mamy tutaj najlepsze elementy new metalowe z lat 98-2001, przy czym no właśnie mamy tutaj też i metalcore'owe breakdowny, czyli można powiedzieć, że Bloody Wood to taki folkcore trochę.
No i oczywiście bardzo dużo elementów muzyki folkowej, czyli zarówno i hinduskiej, jak i bengalskiej. Bengalska to jest taka odmiana folku, pochodzi z Bangladeszu, ona jest taka bardziej taneczna. Jeżeli ktoś ogląda filmy bollywoodzkie, ja akurat nie, ale znam kogoś, kto też nie ogląda, ale w każdym bądź razie muzyka bengalska jest taka bardziej, wiecie, taneczna, nie? Na Rate Your Music nawet widziałem, że ktoś dał w ogóle odniesienie, że Bloodywood też wykonuje dance metal, czyli troszeczkę tak jakby odniesienie do Rammsteina, przy czym do Rammsteina tu w ogóle nie czuję kompletnie vibe'u. Bardziej właśnie Linkin Park z czasów Hybrid Theory, Meteora, czyli mamy tutaj rap metal, mamy wyrapowane zwrotki, które przechodzą do wykrzeczonego tudzież wyśpiewanego refrenu z lekkim wsparciem elektroniki, przy czym tutaj tej elektroniki za dużo nie ma, ona jest raczej takim, można powiedzieć, delikatnym składnikiem, który po prostu pięknie się z całością miesza. No i oczywiście te elementy folkowe, czyli te duże bębny ręczne, mamy też flet. I całość instrumentaliów, przepraszam, została zagrana przez Karana, czyli właśnie lidera zespołu, który, jak już wspomniałem wcześniej, jest multiinstrumentalistą, odwalił tu kawał dobrej roboty. Jakby ich podsumować, to trochę tak, jakby Slipknot nie pochodził z Iowa, tylko postanowił. Pochodził z New Delhi, tam właśnie postanowił poromansować z metalcorem oraz oczywiście właśnie hinduską, bengalską muzyką folkową. Z ciekawszych utworów, przynajmniej te, które najbardziej mi się podobają, to będzie Gadar, bo w zasadzie od tego utworu to już tak naprawdę to jest jeden wielki spoiler, bo praktycznie oni nie zwalniają tempa przez cały album. Jest w pełni rap metalowy, fantastyczne w ogóle wokale, trochę przypominające Serge Tankiana z System of a Down, przy czym oni robią takie zrobiłem to bardzo źle. To brzmi dużo lepiej, uwierzcie mi. Mam nadzieję, że Bloodywood że nie zrobiłem im antyreklamy. W każdym bądź razie, bardzo mocny debiut, liczę na więcej, czekam na więcej. Jeżeli już znacie ten zespół, no to wcale nie muszę was namawiać. Jeżeli tęsknicie za new metalem, wcale nie musicie brać jakichś dziwnych, śmiesznych proszków, ani niszczyć swoich mebli, żeby dostać dragi, które powiedzmy pozwolą wam wrócić do tamtych lat. Jeżeli tęsknicie za najlepszymi latami new metalu, to też tą płytę serdecznie polecam i to jest jedno wielkie świadectwo, że new metal ma się znakomicie, wcale nie umarło, a ciągle się po prostu zmienia. I tu jeszcze dodam, że panowie zagrają w przyszłym roku, 2 marca w klubie Hybrydy, także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak chłopaki dają czadu, to serdecznie polecam. Podejrzewam, że ja też się tam znajdę, więc widzimy się w Pogo. I to chyba tyle. Zdrówka, pa! Serio teraz puściłaś? Nie. A. Siema.